Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirował mnie widz, który pod odcinkiem o przepisach związanych z lampkami rowerowymi, z oświetleniem rowerowym napisał, tu cytuję: dobre lampki zaczynają się od 100 zł, ale tanio. Ja z nim wszedłem tam wtedy w dyskusję, że według mnie takie lampki, które pozwalają dostrzec nas na drodze, za komplet trzeba byłoby dać około te 50 zł. On napisał, że znowu, że kupił komplet poniżej 20 zł i według niego się sprawdzają. Postanowiłem to sprawdzić. Kupiłem kilka zestawów lampek, które chciałbym dzisiaj Wam pokazać i przekonamy się po prostu wspólnie, czy takie lampki poniżej 20 zł za komplet są w ogóle czegoś warte. I kupując te lampki do testu, specjalnie się jakoś nie zastanawiałem, jakie te lampki kupić. Wszedłem po prostu na Allegro, posortowałem według popularności, po prostu uznałem, że jako laik, nieznający się na lampkach, wchodzę po prostu i kupię to, co się sprzedaje. I kupiłem tak, zestaw lampek Lightfrog, 4 zł 66 groszy te lampki kosztowały, plus wysyłka. Zestaw, taki solidnie wyglądający Power Beam, który kosztował mnie 7 zł 90 groszy plus wysyłka. Zestaw lampek Kelly's Twins za 17 zł 90 groszy. I tutaj taką lampeczkę, którą kupiłem już dość dawno, nie myśląc w ogóle o tym teście. Jest to lampka solarna, kupiona na chińskim AliExpressie. Dałem za nią $1,85, co w przeliczeniu po dzisiejszym kursie to byłoby około 8 zł już z wysyłką do Polski. I teraz kilka słów o budowie tych lampek. Na początek Lightfrog. Bardzo fajny silikonowy uchwyt. Można sobie zaczepić o kierownicę, o wspornik siodełka. Na górze gumowany przycisk, tryb ciągły, tryb szybki migający, tryb wolny migający. Tą lampkę napędzają dwie bateryjki LR1130. To są takie guziczkowe baterie. Ale o kosztach, o bateriach jeszcze będę za chwilkę opowiadał. Teraz lampeczka przednia Power Beam, 5 diod, tryb migający, tryb stały. W środku napędzana jest 4 bateriami AAA, czyli tak zwanymi cienkimi paluszkami. Uchwyt nie robi żadnego wrażenia. Jest tutaj prosty taki uchwycik na śrubę. Trzyma się to kierownicy jako tako, ale podczas jazdy miałem wrażenie, że może się to jednak urwać. Jakość tego wykonania też jest dość wątpliwa. Tutaj wszystko się pod palcami ugina. Nie jest to spasowane jakoś rewelacyjnie. Tutaj widzicie taka osłonka, jeszcze odbłyśnik na diody. Zamknięcie, ale po zamknięciu powiedzmy... Kurde, i właśnie, to właśnie widzicie, lampki za 8 zł. Już niestety lampka jest, niestety, nie planowałem tego, nie zrobiłem tego specjalnie, właśnie się ułamało. Jeżeli chodzi o tylną lampkę, tutaj mamy 3 diody, są naprawdę fajne, tryb migający, jakieś dyskoteki różne, jest tych trybów, nawet tryb ciągły. Tutaj samo to mocowanie też, wyłącz się, samo mocowanie też jest dość rachityczne, przykręcane na śrubokręt, na śrubkę, więc niespecjalnie to wygląda. Ten plastik też jest taki, że można się tutaj, może się połamać. I sam tutaj ten klips też jest dość wrażliwy, delikatny, ale po wyjęciu zaczepu jest od razu wbudowany zaczep, który możemy sobie gdzieś na przykład o pasek od spodni, czy o chociażby plecak gdzieś zaczepić, więc jest to fajne takie 2 w 1. I do tej lampki wkładamy 2 paluszki AAA. Kolejny zestaw Kelly's Twins, jedna z białymi szybkami, druga z czerwonymi. Mamy tryb stroboskopowy, migający, tryb ciągły. Bardzo fajnie tutaj to ogumowane. Mam wrażenie, że nawet byłaby ta lampka całkiem wodoszczelna. I w środku mamy 2 takie standardowe płaskie bateryjki CR2032. Jakość wykonania tego naprawdę jest fajna. Tu w porównaniu z tymi dużo tańszymi lampkami to ta jakość jest o wiele lepsza. Tutaj też mamy taki silikonowy pasek, który pozwala nam to zaczepić tą lampkę o kierownicę czy o wspornik siodełka, ale mając ją w ręku, czuć, że jest to jednak półkę wyżej. Lampeczka, ciężko tutaj może na wideo to oddać, ale po prostu czuć jakość tej lampki. I ostatnia lampka solarna. Na górze mamy panel słoneczny, tutaj w środku 2 diody i jest tryb migający, tryb stały. Uchwyt tutaj
No też jakiś do najszczęśliwszych nie należy. W środku dostajemy jeszcze gumeczkę, która pozwala zamocować to na różnej grubości rurkach. No i można sobie tu z tego ściągnąć, ale szczerze mówiąc to też jakiegoś specjalnie wrażenia solidnego nie sprawia. I zanim przejdę do tego, jak te lampki świecą, powiem Wam jeszcze o tym, ile czasu one świecą. Bo wiecie, no lampki są tanie, ale też spodziewałbym się, że taka lampka poświeci nam trochę, bo zwłaszcza z tego powodu, że baterie do nich bardzo często kosztują więcej niż same lampki. I przyznam Wam szczerze, że byłem naprawdę mile zaskoczony. Lampka Lightfrog, sprawdzałem wszystkie lampki sprawdzałem na trybie ciągłym, czyli w tym, który najbardziej pochłania energię, jest najbardziej energożerny. I tutaj w moich zapiskach widzę 34 godziny ta lampka świeciła, nie wyczerpała się jeszcze, ale doszła do takiego momentu, gdzie no uznałem, że już świeci, ale jakiejś super rewelacji nie ma. 34 godziny, więc całkiem nieźle. Jeżeli chodzi teraz tutaj o lampki PowerBeam, czas był podobny i tej tylnej, i tej przedniej. Obie świeciły w granicach 36 godzin. Nadal świeciły, ale po prostu no, też już nie było rewelacji. Ale tutaj mistrzostwem świata są lampki Kelly's Twins. I tutaj w tym ciągłym trybie świeciły przez 93 godziny. To jest prawie 4 doby non-stop świecenia ciągłym światłem. Więc na miganiu wystarczyłoby na jeszcze dużo dłużej. Także no tutaj byłem naprawdę bardzo mile zaskoczony tym, jak one potrafią świecić. Jeżeli chodzi o lampkę solarną, to tutaj no wręcz przeciwnie. Ta lampka mnie zaskoczyła, ale in minus. Ładowałem ją, nie wiem, leżała chyba na parapecie przez 4 czy 5 dni, także miała bardzo dużo czasu, żeby się naładować i ona świeciła tylko 4 godziny. Mimo że ona jest dosyć duża, wydawałoby się mogło, że ten akumulator, który jest w środku, wystarczy na dosyć długo. Jak się okazało, tylko 4 godziny i ona już później się nie nadawała w ogóle do użytku. To już był zmierzony czas do momentu w zasadzie, kiedy przestała świecić, więc no tutaj jestem naprawdę niemile rozczarowany. I teraz chyba część, na którą wszyscy czekaliście, czyli jak świecą te lampki. Testowaliśmy je z Moniką wczesnym wieczorem. Monika stanęła z lampkami około 150 metrów ode mnie, czyli w takiej odległości, jaką przewidują przepisy, żeby w dobrej przejrzystości powietrza, żeby te lampki były widoczne. No i przenieśmy się teraz do miejsca, w którym testowaliśmy. No i zaczynamy testowanie. Pierwsza lampka PowerBeam. No powiem Wam, że bardzo dobrze ją widać. Naprawdę świetnie jest widoczna. Druga lampka Lightfrog, maluteńka lampeczka, no powiem Wam szczerze, że świeci bardzo słabo. Coś tam widać, ale rewelacji nie ma. Kolejna lampka Kelly's Twins, też świeci naprawdę elegancko, bardzo dobrze jest widoczna. I teraz tylne lampki, pierwszy ogień idzie lampka PowerBeam. Widać ją naprawdę dobrze, bez problemu myślę, że można byłoby z nią jeździć. Kolejna tylna lampka Kelly's Twins, całkiem dobrze ją widać. Myślę, że tutaj też spokojnie dałaby sobie radę w jeździe, no chociażby miejskiej. I ostatnia lampka na baterie słoneczne, no powiem Wam, że świeci naprawdę bardzo słabo. Ja bym ją przyrównał do tej Lightfrog przedniej. Kiepsko, bardzo kiepsko. I tak właśnie świecą lampki testowane przez nas. Ja oddaję głos do studia. I witajcie z powrotem. Tak jak widzieliście, lampki Lightfrog, no świeciły, rewelacji nie było. Patrząc na moc, jaką one dają, to po prostu specjalnie nie polecam. Za to bardzo mile mnie zaskoczył zestaw PowerBeam. On naprawdę świeci świetnie. Tutaj tą przednią lampką, co prawda, no, możecie sobie pod nogami oświetlić tyle, że zobaczycie w jakiej wielkości dziurę wpadliście podczas jazdy, ale awaryjnie ona coś tam oświeci. No nie świeciły one może jakoś wyjątkowo długo, no ale te 30 parę godzin też w zupełności powinno wystarczyć do takiego okazyjnego jeżdżenia. I naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak świecą lampki Kelly's Twins. Świecą długo, świecą mocno. To naprawdę fajna sprawa. No i tutaj lampka na baterie słoneczne totalnie mnie rozczarowała. Oprócz tego, że świeci krótko, to świeci jeszcze naprawdę słabo. I no jest to może bardzo fajny bajer, ale nic poza tym i tego w ogóle złamanego grosza bym nie dał za taką lampkę.
I ostatnia sprawa, koszty baterii. Ja jestem wielkim orędownikiem, miłośnikiem, zwolennikiem, uwielbiam po prostu jeździć z włączonymi lampkami przez cały dzień. Z tego względu, że baterie nie są jakieś specjalnie drogie, lampki świecą długo, a jednak w dzień, zwłaszcza gdzie wjedziemy w jakieś zacienione miejsce, dobrze byłoby, żebyśmy byli lepiej widoczni przez chociażby kierowców. I no tutaj właśnie stanąłem pod ścianą, jeżeli chodzi o koszty baterii. No bo wiadomo, sama lampka, sam zakup lampki to jedno, no ale później trzeba kupować jeszcze baterię, żeby tą lampkę zasilić. I tutaj wygląda to w ten sposób, że do lampek Light Frog wkładamy 4 baterie, za które damy około 4 zł, czyli tak naprawdę koszt zakupu tych baterii no już praktycznie zrówna się z kosztem zakupu lampek. Jeżeli chodzi o lampki Powerbeam, tutaj potrzeba 6 paluszków AAA. Za takie przyzwoitej jakości bateryjki damy około 6 zł, także no będzie trochę taniej niż te lampki kosztowały, ale no, też trzeba o tym pamiętać, że baterie będą potrzebne. I lampki Kellys Twins, tutaj 4 baterie kosztują około 4 zł, ale za to dostajemy dużo dłuższy czas świecenia. Także jeżeli chodzi o opłacalność, no to tutaj też po pewnym czasie może się okazać, że te lampki nam się po prostu zwrócą, chociażby na koszcie zakupu baterii. No i lampka solarna, w zasadzie ładowanie nie kosztuje nic, tutaj korzystamy z ekologicznego, odnawialnego źródła energii, no ale tak jak mówiłem, świeci ona krótko, słabo, więc to, że mamy energię za darmo, to no, specjalnie nie usprawiedliwia zakupu takiej lampki. Podsumowując, jestem naprawdę mile zaskoczony, że tanie zestawy lampek też potrafią całkiem nieźle świecić. Z jakością wykonania bywa tutaj różnie, ale jeżeli chodzi o świecenie, jest naprawdę nieźle. Jeżeli będziecie zainteresowani, mogę też przygotować test przednich lampek. Same przednie lampki do powiedzmy 15 czy 20 zł. Będę sprawdzał, jak one się sprawują, ale już nie jako migające lampki, tylko jako oświetlające drogę. Znowu, nie jestem przekonany, czy to będzie cokolwiek dobrego z tego wyjdzie, ale być może znowu dam się zaskoczyć i okaże się, że takie przednie lampki też całkiem przyzwoicie świecą. Także dajcie znać w komentarzach, łapkujcie, jeżeli ten odcinek się Wam podobał. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!